szybki marsz na stację autobusową i jadę do Edynburga. Nie ma to jak intensywny marsz. Prawie 5 km, bo się nie zna miasta, ale już poznałam. Także już jest dobrze. No a teraz stolica Szkocji. Odzwyczajona od samotnych wypraw w obcym kraju, trochę z obawami rozpoczęłam wycieczkę do Edynburga. Ale przyznam się szczerze, że bardzo nie chciało mi się wstać. Jednak te 4 intensywne dni, zwłaszcza w górach, na nieudanym Ben Nevisie, trochę doprawiły moje zmęczenie. Ale postanowiłam nie rezygnować. Stolica Szkocji okazała się być oddalona o jedynie godzinkę drogi od Glasgow i nie zawiodła swoim urokiem. Zrozumiałam też, dlaczego Edynburg jest nazywany szkockim Krakowem, a Glasgow polskimi Katowicami. Albo jak mówią niektórzy Polacy, Glasgowicami. Edynburg od razu zachwycił mnie swoją architekturą. W którąkolwiek stronę bym nie poszła, każdy zaułek był zachwycająco piękny. I na każdym rogu czekał jakiś zabytek do odwiedzenia, zwiedzenia, pooglądania. Uwielbiam średniowieczne kościoły. Sklepienia, łuki, witraże. Odnajduję tam spokój. I ciszę od wiatru. Który tego dnia był bardziej dotkliwy niż zazwyczaj. I trudniej znosiłam zimno.
Na zamek nie weszłam. Cena była trochę zaporowa, ale dzięki temu mogłam zwiedzić troszkę większą część tego uroczego szkockiego miasta. W Wielkiej Brytanii nawet ruch pieszych jest prawostronny, lewostronny. Ciekawe, czy uda mi się dojść nad morze. No, przyznam szczerze, że zwiedzanie miasta już mi się nudziło. Się pięknie jest, ale chyba wolę natury. Przechodząc przez park, przypomniałam sobie, że przecież do Edynburga trafił, no właśnie, niedźwiedź Wojtek z II wojny światowej. I okazało się, że Szkoci upamiętnili jego historię. Dobrze, że miałam w telefonie przyjaznego przewodnika, który co chwilę wysyłał mi namiary na piękne miejsca w Edynburgu. Dzięki temu zobaczyłam miejsca, o których marzyłam, żeby je zobaczyć na żywo. Jak na przykład to miejsce z przepięknie rozciągającym się widokiem na całe miasto.
mogłam chociaż troszeczkę popatrzeć na morze, na naturę, przyrodę. Edynburg to prawdziwe połączenie nowoczesności z historią i jednocześnie z naturą. I tu stała się niezła przygoda. Drugi dzień zwiedzania Szkocji, a właściwie Glasgow na własną rękę, bo Wojtek jest w pracy. No i dzisiaj idę na 3-godzinny spacer, chociaż bardzo w rytmie slow. Nie mogłam się zebrać, byłam tak zmęczona po Edynburgu. No ale idziemy zobaczyć jak najwięcej, a jutro może George Square i jakieś muzea, bo są bardzo fajne. Więc do dzieła. Muszę się przyznać, że takich wakacji nie miałam, czy serii nie miałam nigdy. Jestem sobie w obcym kraju i nie muszę myśleć o tym, co trzeba zrobić w domu. Że to i to wymaga jeszcze naprawy, remontu, poświęcenia czasu. Odpoczywam, naprawdę. Tego nie było trzeba. Rzeka Clyde. Za chwilę będzie St. Andrew's Church, także pozdrawiam mojego brata. Już widzę, że jest piękny kościół. Ale odpoczynek, naprawdę. Świadomość, że nikt mnie tu nie zna, jest tak uwalniająca. Prawie tak samo jak byliśmy w Highlandach i nikogo nie było i mogłam swobodnie
i współczesność. Nie pomyliłam się, kościół świętego Andrzeja, który widać za mną, jest po prostu w środku zachwycający. Zachwycający. Przechodzących od wody i od wiatru. Nie mogłam na niej ustać. Musiałam stamtąd uciekać. Nie dalej. Byłam zaskoczona, że Szkoci są naprawdę bardzo uprzejmi. Przepraszają cię nawet wtedy, kiedy idą twoim torem drogi i zachodzą ci niechcący drogę. Ale byłam też zaskoczona tym, że nikt mnie tam nie zaczepiał. Idąc ulicą, miałam spokój, ciszę, prywatność, anonimowość. Nieważne, jak jesteś ubrany, nikt cię tam nie zaczepi. Czułam się tam naprawdę bezpiecznie. W obcym kraju. Czułam się bezpieczniej niż w domu. Mało tego, przygoda z rozładowanym telefonem w Edynburgu, która groziła tym, że nie wrócę do Glasgow, bo w telefonie miałam bilet na autobus, uświadomiła mi, że psychoterapia jednak dała swoje rezultaty, bo dawniej pewnie bym załamała ręce, nie wiedziałabym, co robić. A w Edynburgu stwierdziłam, na dworcu autobusowym będą mieć ładowarki do telefonów i nie pomyliłam się. Rozwiązałam problem bez utraty energii, stresowania się czy wyrzucania sobie czegokolwiek albo obwiniania się za tę sytuację. A poza tym Szkoci byli tak uprzejmi, że gdybym nawet poprosiła o doładowanie telefonu, to po prostu by mi pomogli. Dzisiaj już nic nie byłam w stanie zrobić. Jakaś taka słabość mnie dopadła.
Musiałam odetchnąć chyba, po prostu narzuciłam sobie za duże tempo w zwiedzaniu. I o ile dla natury, przyrody i piękna jestem w stanie się poświęcić, tak dla miast już niekoniecznie. No ale... A teraz podziwiam niebo, bo akurat teraz się rozpogodziło. Jak miałam wychodzić na George Square, to zaczęło padać, a teraz już jest ok. Dzień wcześniej poświęciłam na odpoczynek i było mi to bardzo potrzebne. Jednak nie można przesadzić ze zwiedzaniem, bo później po prostu się odechciewa. W nocy trochę przymroziło, Now turn right. ale przynajmniej przestało wiać, co jest dużym plusem. A ja po odpoczynku całodziennym, bo naprawdę wczoraj jakiś taki zjazd energetyczny, ruszam na zwiedzanie muzeów w Glasgow. Nie potrafiłam sobie odmówić jazdy tradycyjnym dwupiętrowym autobusem brytyjskim. No fajnie się jeździ. Jeszcze lepiej byłoby, gdybym znała miasto, ale nie było źle, wysiadłam na dobrym przystanku i teraz idę do Muzeum Riverside, do Muzeum Transportu. Zobaczmy, czy mnie oczaruje. I nareszcie wyszło słońce po tylu dniach szarówki i deszczu. No coś wspaniałego. Tak tu można żyć w Szkocji. Moje wewnętrzne dziecko w każdym z tych muzeów, które odwiedziłam, bawiło się fantastycznie. Ale odczuwałam jakiś dziwny brak. Coś mi doskwierało, czego nie umiałam nazwać. Ale starałam się, pomimo tego dziwnego uczucia, bawić się jak najlepiej. I było na co popatrzeć. Ciekawostką jest to, że wszystkie muzea, jakie odwiedziłam wtedy, były za darmo. Więc polecam. A tu tylko parę urywków. I tak warto zobaczyć to na żywo.
boku następne muzeum. 90 meters, turn right, then turn left. Now turn Muzeum przypominające troszeczkę Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. Historii Naturalnej w Wiedniu, które po raz pierwszy zwiedziłam w 2014 roku. No chyba już nic mnie nie zaskoczy i to muzeum to taka miasteczka, ale taka bardzo miasteczka mała w porównaniu z tym, co jest w Wiedniu. Ale warto było zobaczyć. Dzieci mają ubaw, moje wewnętrzne dziecko też. A teraz pomykam w stronę Uniwersytetu Glasgow, czyli moich ulubionych stylów architektonicznych. Okazało się na miejscu, że na terenie uniwersytetu jest kolejne muzeum. Oczywiście odwiedziłam. Chciałabym to studiować. Naprawdę czułabym się jak w filmach właśnie o studentach brytyjskich. No przepiękne budynek. To jest wspaniałe. Naprawdę, mogłaby to być moja alma mater. I wchodząc na dziedziniec, przypomniałam sobie studenckie czasy. Jak fajnie było być studentem. Groups and then high five.
Chciałam się jeszcze dostać do kaplicy uniwersyteckiej ze względu na architekturę i nagle usłyszałam muzykę. Byłam oczarowana, bo tak właśnie wyobrażałam sobie studenckie życie. Na Uniwersytecie Brytyjskim. Czy wiecie, ale właśnie w Edynburgu kręcono pierwsze sceny do filmu World War Z z Bradem Pittem. Tak. Edynburg miał grać amerykańskie miasto. No i mu się udało. Nie wiem, co miałam z tym Edynburgiem. Chyba zmęczenie i 30 km, jakie w ostatnich dniach zrobiłam, sumując, no dały o sobie znać. Zwiedzanie miasta pożegnało mnie pięknym zachodem słońca. Po następne 4 dni miały być już w plenerze.